Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w dzielnicy Gdańska Oliwie. Znajdujemy się w okolicy skrzyżowania ulic Spacerowej i Opackiej. Za chwilę wyruszymy z tego miejsca na spacer po Oliwie. Nie wiadomo, kiedy powstała Oliwa, choć badania archeologiczne wskazują na osadnictwo na tym terenie już we wczesnej epoce żelaza, a tradycja cysterska, niepotwierdzona przez inne źródła, wspomina o istniejącej w Oliwie siedzibie książąt pomorskich. Pierwsza wzmianka o Oliwie dotyczy fundacji klasztoru cystersów w 1186 roku. Zakonnicy uzyskali wtedy od pomorskiego księcia Sambora I w akcie nadania z 18 marca 1188 roku kilka osad, w tym Oliwę, która na długie wieki stała się wsią klasztorną, a jej historia związała się bezpośrednio z historią opactwa cysterskiego. W 1874 roku Oliwa została miastem, a od 1926 roku jest dzielnicą Gdańska. W tej chwili oglądamy młyn oliwski. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1594 roku, gdy pracował jako folusz, a od 1613 roku po przebudowie urządzeń pracował jako młyn zbożowy. Teraz młyn już jest nieczynny, jednak w środku budynku znajdują się kompletne urządzenia do mielenia zboża. Idziemy dalej ulicą Stary Rynek Oliwski. Uwagę przykuwa budynek o konstrukcji szkieletowej z połowy XIX wieku, w którym przed II wojną światową mieściła się świetlica Gminy Polskiej Związku Polaków. Z lewej strony ulicy widzimy budynek wybudowany w XIV wieku. Jest to dom bramny. Był on główną i reprezentacyjną bramą wjazdową na teren opactwa cysterskiego. Przed bramą wjazdową zachowały się dwa granitowe słupki. W przeszłości w innym miejscu istniała jeszcze druga brama wjazdowa, jednak nie zachowała się ona do dzisiaj. Na budynku znajdują się dwa zegary słoneczne. Niestety tarcze są obecnie już zniszczone, a jedna z tarcz jest zupełnie nieczytelna. Budynek ma też drugą nazwę, Dom Zarazy, od czasu epidemii dżumy z 1709 roku. Idziemy dalej ulicą Stary Rynek Oliwski, oglądając znajdujące się tam zabytkowe budynki. Po obejrzeniu wracamy z powrotem w kierunku domu bramnego. Wracając z prawej strony zobaczymy skwer, na który na skutek dużego ruchu ulicznego przeniesiono handel. Handel na tym skwerze prowadzono do lat 50. ubiegłego wieku, po czym rynek przeniesiono w inne miejsce w Oliwie. Przechodzimy przez bramę w domu bramnym i oglądamy budynki znajdujące się przy ulicy Cystersów. Znajdują się to budynki o różnej architekturze. Ten budynek wyróżnia się dwiema dwupiętrowymi drewnianymi werandami z obu jego boków. Po chwili dochodzimy do katedry oliwskiej. Ma ona na zewnątrz długość 107 metrów,
a wewnątrz 97 metrów i 60 centymetrów. Jest najdłuższym kościołem w Polsce i najdłuższym kościołem cysterskim na świecie. Skręcamy w ulicę biskupa Edmunda Nowickiego. Idziemy wzdłuż murów otaczających katedrę. Z lewej strony widzimy dawny spichlerz opacki. Jest to budynek z małymi okienkami, wybudowany w 1723 roku. Na wprost jest brama wejściowa do Parku Oliwskiego. Wchodzimy do Parku Oliwskiego. Z prawej strony widzimy stary Pałac Opatów i przylegający do niego nowy Pałac Opatów. Skręcamy w alejkę w lewo. Po chwili zobaczymy z lewej strony budynek wozowni. Znajdujemy się teraz w części parku o stylu angielskim, zwanej także chińsko-angielską, założoną pod koniec XVIII wieku. Ta część parku została zaprojektowana przez Jana Salzmana, który zgodnie z ówczesną modą starał się imitować naturę w oparciu o popularne w tamtych czasach wyobrażenia o chińskich ogrodach. Zaprojektował kręte ścieżki i stawy naśladujące dziką przyrodę oraz urządzenia parkowe, jak na przykład altany. Dochodzimy do kaskady na Potoku Oliwskim. Powstała ona najprawdopodobniej w miejsce istniejącego tutaj do XVI wieku młyna. Z prawej strony widzimy stary Pałac Opatów i za chwilę nowy Pałac Opatów, a z lewej strony rozpościera się ogród w stylu francuskim. Po wybudowaniu nowego Pałacu Opatów założono przed nim widoczną właśnie barokową część parku, nazywaną też częścią francuską. Odwracając się, zobaczymy w całej okazałości nowy Pałac Opatów i z lewej strony część Katedry Oliwskiej.
Widzimy fragment dawnego muru parku, za którym znajduje się obecnie najmłodsza część parku, będąca kiedyś dawnym ogrodem użytkowym cysterskiego konwentu. Wracamy do części francuskiej parku. Widzimy Aleję Lipową, której przedłużeniem jest staw. Staw ten kiedyś tworzył iluzję optyczną, zwaną książęcym widokiem, gdyż optycznie łączył się z wodami odległej Zatoki Gdańskiej. Obecnie morze nie jest widoczne, gdyż jest zasłonięte przez drzewa. Schodzimy alejką w dół, podziwiać kolejną część parku. Dochodzimy do Gród Szeptów. Jeśli jesteśmy na spacerze w 2 lub więcej osób, to jedna część osób może usiąść w jednej grocie, druga w drugiej i możemy mówić do siebie szeptem. Widzimy niedawno rozbudowany budynek palmiarni. Pierwsza oranżeria powstała tutaj w drugiej połowie XVIII wieku jako klasztorny ogród zimowy skupiający egzotyczne rośliny. Stanowiła element kompozycyjny parku. Później była wielokrotnie rozbudowywana. Przyczyną ostatniej rozbudowy rozpoczętej w 2017 roku był dorastający do górnych szyb palmiarni 180-letni daktylowiec. Był to najstarszy hodowany sztucznie okaz tego gatunku w Europie i jedyne takie drzewo w Polsce. Niestety daktylowiec nie dotrwał żywy końca rozbudowy palmiarni, usechł i został wycięty jesienią 2021 roku. Wejdźmy do środka palmiarni i poczujmy się jak w ciepłych krajach. Po wyjściu z palmiarni kierujemy się w stronę alpinarium powstałego około 1910 roku. Jest ono dziełem inspektora Ericha Woke, zarządzającego ogrodem od roku 1899 do 1929. Sprowadził on tutaj szereg alpejskich roślin. Z alpinarium wychodzimy na tę alejkę i następnie kierujemy się w alejkę obok stawu i idziemy dalej przez mostek. Wchodzimy do japońskiej części Parku Oliwskiego przez bramę Torii. Kierujemy się w stronę pawilonu, który był inspirowany pawilonem modlitw z Tokio. W odróżnieniu od oryginału, w tym pawilonie nie ma elementów kultu religijnego. Na terenie ogrodu japońskiego możemy oglądać też granitową latarnię oraz inny typ ogrodu japońskiego składający się z głazów.
Dobrze jest przyjść do tego ogrodu na wiosnę, kiedy zakwitną posadzone tu wiśnie, azalie i rododendrony. Wychodzimy z ogrodu japońskiego. Kierujemy się w kierunku stawu i jednego z wyjść. Nie wychodzimy jednak w tamtym miejscu z ogrodu jeszcze. Znajdujemy się na końcu stawu, który jest elementem widoku książęcego, o którym wspomniałem wcześniej. Przejdziemy się jedną z alej wzdłuż stawu z fantastycznie ukształtowanymi koronami lip. Wychodzimy z parku tą bramą. Idąc wzdłuż ulicy możemy oglądać od zewnątrz zabytkowy mur parku.